Odwiedzamy dziś miasto, które przez wieki cieszyło się sławą jednego z najważniejszych i najpiękniejszych grodów nad Odrą, a jego początki sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. Podpowiemy Wam, gdzie znajduje się jeden z największych skarbów składający się z ponad 20 000 srebrnych monet. Obejrzymy XIII-wieczne sukiennice, które wielkością dorównywały tym krakowskim. Prześledzimy losy drogocennych naczyń liturgicznych z ruin XIII-wiecznego kościoła oraz odwiedzimy najstarszą w Polsce kolegiatę. Początki Głogowa sięgają czasów rzymskich. W X wieku gród zostaje zdobyty przez Mieszka I i od tego czasu dość często pojawia się w średniowiecznej historii Polski. Leżące na pograniczu miasto było wielokrotnie atakowane i pustoszone. Podczas wojny 30-letniej Głogów stał się twierdzą, którą w kolejnych latach zdobywali Austriacy, Szwedzi, Prusacy, Francuzi i Rosjanie. Intensywniejszy rozwój miasta nastąpił po likwidacji twierdzy w 1902 roku. Niestety nie trwał on zbyt długo, bo już pod koniec II wojny światowej miasto zostało zniszczone w 95%. Ruiny królowały w Głogowie do lat 60., kiedy to nastąpił kolejny rozwój miasta, przyspieszony przez odkrycie złóż miedzi. Odbudowa zniszczonego centrum ruszyła dopiero w latach 90. XX wieku i trwa do dziś. Pomimo tak wielkich zniszczeń, jest tu wiele wspaniałych zabytków i miejsc, które trzeba odwiedzić. Pierwszy zamek głogowski wzniesiono w połowie XIII wieku, który już w 1291 spłonął podczas wielkiego pożaru. Na przełomie XIII i XIV wieku zbudowano na planie prostokąta nową, murowaną siedzibę z 3 jednopiętrowymi budynkami. W 1574 runęła część zamku, a dalszych zniszczeń dokonała wojna 30-letnia. W XVII wieku rozpoczęto prace zmierzające do przebudowy. Kolejne miały miejsca w XVIII i XIX wieku. Zamek został poważnie zniszczony w 1945 w trakcie działań wojennych. Odbudowano go w latach 1971–1983. Obecnie jest siedzibą Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Muzeum dysponuje bogatymi zbiorami pochodzącymi głównie z badań wykopaliskowych. Ekspozycja jest niezwykłą wędrówką po Głogowie i ziemi głogowskiej. Zaczyna się w paleolicie, a kończy w czasach nowożytnych. Na wystawę składa się blisko 200 zabytków odkrytych na terenie budowy Głogowskiej Huty Miedzi, Ostrowa Tumskiego oraz historycznej dzielnicy Starego Miasta. Największą atrakcją muzeum jest odnaleziony w 1987 roku uznawany za jeden z największych w Polsce skarb, składający się z 20 000 monet.
Większość numizmatów pochodzi z XII wieku. Najstarsze zaś, pojedyncze monety, wybite zostały pod koniec X. Interesujące jest, że w skarbie odnaleziono nieznane dotąd typy monet. Na zamku możemy obejrzeć wystawę, która przybliża jeden z najbardziej dramatycznych okresów w historii miasta. Proces wymiany narodowej i etnicznej tuż po II wojnie światowej. Zobaczymy życie codzienne ludności niemieckiej przed wybuchem wojny, falę ucieczek przed zbliżającym się frontem, dwumiesięczny okres oblężenia, komendanturę Armii Czerwonej oraz przyjazd pierwszych polskich osadników pochodzących z Kresów. Pozostałością po XVIII-wiecznej twierdzy Głogów jest blok koszarowy. Koszary czerwone, bo taką nazwę nosiły, powstały za panowania króla Fryderyka II. W okresie pokoju mogło tu mieszkać około 250 żołnierzy, a w czasie wojny nawet do 1200. Jednak koszary nigdy nie były w pełni wykorzystane. Bywało, że pełniły rolę magazynów. W czasie likwidacji twierdzy w 1903 roku koszary uniknęły rozbiórki, ale zostały zasypane. W trakcie II wojny światowej prawdopodobnie pełniły funkcje szpitalne, natomiast przez pierwsze powojenne lata zamieszkiwali tu repatrianci. W 2014 roku około 30-metrowa środkowa część obiektu została odkopana i odrestaurowana. Wewnątrz koszar znajduje się wystawa multimedialna opowiadająca historię twierdzy Głogów. Ponadto znajdują się tu gry multimedialne i wirtualna strzelnica. W nadbudowanym pawilonie mieści się zaś Centrum Informacji Turystycznej. To, co możemy obecnie obejrzeć na Starym Mieście, to owoc odbudowy rozpoczętej w 1992 roku. W czasie, gdy pieczołowicie odbudowywano stare miasta w Warszawie i Gdańsku, tutaj wyburzano równie cenne budowle. Odzyskane 65 milionów cegieł użyto do odbudowy innych ośrodków. Jeszcze kilkanaście lat temu głogowskie Stare Miasto było martwe. Straszyło ogromnymi ruinami ratusza. Odbudowa ratusza ruszyła w 1985 roku. Do ratusza przylega najwyższa na Śląsku wieża ratuszowa o wysokości 80 metrów. Znajduje się na niej zrekonstruowany zegar i taras widokowy. Co ciekawe, niegdyś ten zegar był dumą mieszkańców, choć powodował liczne problemy, bowiem duża wskazówka pokazywała godziny, a mała minuty. W 2010 roku podczas prac archeologicznych na rynku badacze natknęli się na średniowieczne sukiennice. Najstarsze, kamienne mury sukiennic pochodzą z XIII wieku, z okresu lokowania miasta. Sukiennice składały się z 22 komór kupieckich i wielkością dorównywały tym krakowskim. Poszczególne komory były połączone ze sobą korytarzem, taki średniowieczny pierwowzór dzisiejszych galerii handlowych. Najstarsze, pochodzące z XIII wieku fragmenty znajdują się niemal 3,5 metra poniżej obecnego poziomu rynku. Dlaczego tak jest? Otóż niemal do XVII wieku miejskie nieczystości nie były wywożone, tylko zadeptywane. W związku z tym teren podnosił się rocznie o kilka centymetrów.
Trwało tak aż do czasów, kiedy brukowanie ulic i placów stało się normą. Wtedy też zaczęto wywozić nieczystości. Kościół Świętego Mikołaja wybudowano w 1230 roku, ponad 20 lat przed otrzymaniem praw miejskich. Po lokacji miasta ta romańska bazylika została kościołem parafialnym. Jednak już pod koniec stulecia uległa pożarowi i odbudowano ją w stylu wczesnogotyckim. Kolejne pożary niszczyły świątynię jeszcze wielokrotnie, a każda kolejna odbudowa zmieniała nieco jej wygląd. Mimo to kościół był największą i najbardziej monumentalną budowlą na Starym Mieście. W czasie działań wojennych w 1945 roku kościół został zniszczony po raz kolejny i tym razem jego odbudowa okazała się niemożliwa. Przeprowadzono prace zabezpieczające ruiny i być może w najbliższym czasie kościół zostanie udostępniony turystom. Z dawnej monumentalnej budowli zachowały się wieża, mury obwodowe, północna arkada międzynawowa, fragmenty gotyckich i barokowych sklepień oraz kaplica loretańska z 1673 roku. Tuż po wojnie bawiące się w ruinach kościoła dzieci odkryły metalową szafę. Po odkuciu kilku cegieł okazało się, że był to skarbiec kościelny. Składały się na niego m.in. monstrancje, lichtarze oraz dziesiątki złotych, srebrnych oraz wysadzanych szlachetnymi kamieniami naczyń liturgicznych. Po przekazaniu władzom i trwającym ponad rok śledztwie większość trafiła do administracji apostolskiej we Wrocławiu i tam ślad po nich zaginął. Głogowska kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to jedna z najstarszych świątyń w Polsce. Jej początki sięgają czasów pierwszych piastów. Badania archeologiczne odsłoniły we wnętrzu katedry w Głogowie fragmenty dwóch niewielkich kamiennych świątyń, które powstały prawdopodobnie za panowania Bolesława Szczodrego i Bolesława Krzywoustego. Do 1262 roku powstała tu okazała późnoromańska bazylika, której pozostałości dobrze widoczne są w murach katedry do dnia dzisiejszego. W latach 1413–1466 kościół w Głogowie został znacząco przebudowany i uzyskał kształt, który z niewielkimi zmianami przetrwał do dziś. Powstała wówczas gotycka trzynawowa budowla halowa z szeregiem kaplic. Neogotycka wieża o wysokości 75 metrów wybudowana została w XIX wieku w miejscu starszej, zawalonej. Jej wierzchołek zdobi wysoki, pozłacany krzyż. W czasie oblężenia Głogowa w 1945 kolegiata została zniszczona. Pierwsze prace zabezpieczające rozpoczęto w latach 60., a w latach 90. przystąpiono do restauracji kolegiaty, która trwa do dziś. Większość ocalałego wyposażenia znajduje się poza kolegiatą, w tym najstarszy obraz Madonny Głogowskiej, namalowany przez Lukasa Crancha starszego w 1518. Obraz przez lata uznawany był za zaginiony, dopiero w 2003 okazało się, że znajduje się w Muzeum Puszkina w Moskwie.
Zamieniony podczas wojny w morze ruin Głogów powoli powraca do lat swojej świetności, a dzięki pracom archeologicznym ma się czym pochwalić. Przez 30 lat odkryto tu bezcenne skarby, w tym m.in. wczesnośredniowieczną biżuterię, monety i broń. Przez lata główną atrakcję Głogowa stanowiły widoczne na każdym kroku pozostałości po wojnie. Teraz warto tu przyjechać dla co najmniej kilku innych ciekawych atrakcji.